Witam serdecznie. Często mówimy o wciąż rosnącej popularności crossoverów, ale widziałem ostatnio ranking 50 najczęściej sprzedawanych samochodów w Polsce i na pierwszym miejscu jest kto? Oczywiście Volkswagen Golf, oczywiście kompakt. Więc jeśli ktoś jest zainteresowany właśnie tradycyjnym samochodem, właśnie kompaktem, to dzisiaj ma jeszcze jednego konkurenta do wyboru, a mianowicie Nissana Pulsara. Nissan mówi o Pulsarze otwarcie. Przyszedł, aby konkurować właśnie z Golfem i z Focusem. Czy Pulsarowi się uda ściągnąć na siebie trochę uwagi? Sprawdzamy na najwyżej wyposażonej wersji Tecna z silnikiem 1.5 DCI. Testowana przez nas wersja to najwyższa opcja wyposażenia Tecna z silnikiem diesla 1.5 DCI, która kosztuje 93 tysiące złotych. Standardowe wyposażenie jest bardzo bogate, obejmuje m.in. elementy odpowiadające za bezpieczeństwo, elektronika, poduszki itd., ale też tempomat, też 17-calowe felgi, mamy też system kamer 360 stopni i system Nissan Connect z nawigacją. W tym segmencie zbyt śmiałe stylistyczne eksperymenty mogą się skończyć z zepchnięciem auta na drugi plan i otrzymaniem statusu auta niszowego. I dlatego, oczywiście Nissan nie mógł sobie na to pozwolić i dlatego nowy Pulsar wygląda jak Qashqai. Qashqai, który pobił wszelkie rekordy sprzedaży i dlatego chyba teraz każdy nowy model Nissana będzie wyglądał właśnie jak Qashqai. Oczywiście trochę przesadzam, ale widać tu oczywiście wspólne cechy z Qashqaiem, ale oczywiście Pulsar ma swój własny styl, swój własny charakter i jest to charakter stonowany. Stonowany, spokojny, ale może się podobać, a przy okazji wygląda jak Qashqai. Tył wzbudza trochę już mieszane uczucia, widzę tu i trochę Peugeot 307, i trochę Toyoty Auris, a nawet światła z Forda Focusa w wersji kombi, chociaż wątpię, żeby japońscy projektanci wzorowali się na jakichś konkretnych samochodach. Myślę, że chcieli po prostu zrobić coś swojego własnego i wyszło to, co wyszło. Znaczy, ja nie chcę powiedzieć, że to jest brzydkie, chcę tylko powiedzieć, że gdybym zamknął oczy, to raczej z pamięci nie narysowałbym tego samochodu. Jak na auto, które ma konkurować z najlepszymi samochodami kompaktowymi w Europie, Nissan Pulsar nie dostał na początek zbyt wiele silników. Na początku to były dwa, 1.2 turbo o mocy 115 koni i 1.5 DCI o mocy 110 koni. Ostatnio doszła bardzo ciekawa propozycja, co prawda nie będzie jeszcze to hot hatch, ale już ciekawy silnik 1.6 turbo, który będzie miał 190 koni mechanicznych. My dzisiaj testujemy bardzo rozsądną wersję, dlatego że ma już dość mocy, 110 koni, 260 Nm dostępnych od 1750 do 2500 obrotów na minutę, co pozwala temu auto rozpędzić się do 190 na godzinę i do setki to auto rozpędza się w 11,5 sekundy. Natomiast porażają wręcz dane dotyczące spalania, bo Nissan deklaruje, że średnie spalanie wyniesie 3,6, w trasie będzie to 3,3, a w mieście niewiele powyżej 4. Potwierdzam dane dotyczące przyspieszenia do setki, mniej więcej, natomiast spalanie w praktyce jest nieco wyższe, ale naprawdę tylko niewiele wyższy. Ten silnik jest naprawdę bardzo oszczędny. Na koniec pojemność baku zaledwie 46 litrów, co przy tym spalaniu jest wystarczające nawet na 1200 km. Nissan obiecuje, że Pulsar będzie miał więcej miejsca w środku niż inne samochody z segmentu C. Ba, mówi się nawet, że więcej niż niektóre samochody z segmentu D. Sprawdźmy to w naszym teście dwumetrowca. Przede wszystkim nad głową mamy naprawdę sporo miejsca. Ja tu mam 5 palców wolnej przestrzeni, więc tutaj obietnice jak najbardziej spełnione. Kierownicę regulujemy w dwóch płaszczyznach w dużym zakresie, więc tu też jest wszystko w porządku. I jak widać zajmuje bez problemu poprawne miejsce przy dosyć skąpych ustawieniach fotela, szczerze powiedziawszy, bo podstawowe płaszczyzny plus tutaj góra, dół. Nie mamy tu niestety możliwości regulacji odcinka lędźwiowego, chociaż nie przeszkadza to nawet w dłuższej trasie, bo fotel jest taki miękki, wygodny, komfortowy. Zagłówek również da się wyregulować wystarczająco na wysokość, dlatego że mamy tu aż chyba 4 ząbki, więc bez problemu również dwumetrowiec dobierze takie ustawienie odpowiednie dla siebie. No i teraz duma Nissana, czyli miejsce z tyłu i muszę powiedzieć, że przy tym rozstawie osi 2700 mm jest tu naprawdę sporo miejsca. Popatrzcie, ja siedzę sam za sobą i jeszcze mam tutaj spokojnie tak ze 2 palce wolnej przestrzeni przed fotelem, przed sobą. Nad głową jest co prawda na wcisk, ale też się mieszczę, także można powiedzieć, że test
dwumetrowca zaliczony i to naprawdę w fantastycznym stylu. A tak wygląda podróżowanie w Pulsarze, kiedy siedzę za osobą, która ma około 1,70 m wzrostu. Miejsca na długość jest naprawdę pod dostatkiem, mogłem jeszcze tak dodatkowo przesunąć się do przodu. W efekcie mam nad głową kolejnych 5 palców wolnej przestrzeni i naprawdę mogę tu jechać w długą trasę. Nie brakuje też różnych komfortowych dodatków. Mamy tu nawiewy dla pasażerów siedzących z tyłu, mamy też kieszenie, jedna, druga. Tunel centralny owszem jest, ale nie jest ani zbyt szeroki, ani zbyt wysoki. Mamy też podłokietnik z miejscem na kubeczki, ale żeby nie było tak różowo, to trzeba dodać, że zabrakło tu miejsca przejścia na narty, a dla osób siedzących na tylnej kanapie Nissan niestety nie przewidział osobnego światełka. I teraz bagażnik. W Nissanie pomyśleli tak, skoro król segmentów Volkswagen Golf ma 380 litrów, zróbmy o 5 litrów więcej. I zrobili 385. No i tak, przestrzeń może i jest, ale popatrzcie, jak zaaranżowany jest ten bagażnik, bo ma całkiem nieregularny kształt, ma też jakiś plastik, który tu w tym miejscu wystaje i pewnie będzie przeszkadzał przy ciaśniejszym pakowaniu. Nie ma też żadnych jakichś pasków, nie ma żadnych siateczek, nie ma żadnych kieszonek po bokach, gdzie można by było wrzucić przykładowo taką apteczkę, żeby ona nie latała na każdym zakręcie. I tu popatrzcie, podnosimy podłogę, która zresztą nie należy do jakichś super solidnych i co widzimy? Widzimy oczywiście fajną rzecz, bo widzimy dojazdówkę, ale dorzucenie tu jakiegoś przedmiotu już nie wchodzi w grę, bo tu po prostu zwyczajnie nie ma na to miejsca. A więc jesteśmy skazani na to, że wszystkie nasze drobne przedmioty latają na każdym zakręcie w prawo i w lewo. I teraz spróbujmy złożyć oparcia tylnej kanapy. Wtedy uzyskamy pojemność, którą się niestety Nissan nie chwali, więc nie powiem, ale popatrzcie, co uzyskaliśmy. Uzyskaliśmy potężny próg. I to taki próg, którego w żaden sposób nie jesteśmy w stanie wyeliminować, dlatego że w Golfie możemy ewentualnie przenieść tą podłogę jakby piętro wyżej i uzyskać tą płaską podłogę i więcej przestrzeni pod nią. Tutaj ewidentnie nikt o tym nie pomyślał, a więc jest jak jest. Jest więcej miejsca, po 5 litrów, ale aranżacja tej przestrzeni nie należy do najlepszych. Wnętrze Nissana Pulsara składa się z odrobiny japońskiej fantazji, japońskiej tradycji, co widzimy przede wszystkim tutaj na przykład po kierownicy, z europejskim stonowanym podejściem do projektowania i efekt jest, powiem, że może nie jest nudny, ale na pewno nie jest porywający. Widzimy tu też pewne elementy, które są zapożyczone pośrednio od Renault. Widzimy taki charakterystyczny panel na środku, który można zobaczyć choćby w Clio. Mamy też dosyć takie szare i nijakie kolorystycznie wnętrze. Mamy tu w zasadzie wszędzie tylko odcienie szarości. Przed pasażerem mamy tu twarde tworzywo, tu mamy taką listwę, która ma ciekawą fakturę, ale również jest twarda. Dla amatorów miękkich tworzyw tak naprawdę pozostaje tylko ta część na samej górze konsoli, która jest miękka. Daszek natomiast już jest twardy. Tutaj na górze drzwi jest dosyć miękkie tworzywo, już nie takie miękkie jak tu na górze, ale króluje tak naprawdę, jeśli chodzi o miękkość, podłokietnik i to mnie bardzo cieszy, bo ja bardzo lubię akurat, żeby ten element był komfortowy i tutaj jest naprawdę bardzo komfortowo. Jeśli chodzi o wymiar praktyczny, to mamy tutaj taki mikroskopijny schowek tuż za przyciskiem Start and Stop. W sumie to nie wiadomo na co, bo telefon komórkowy tutaj za bardzo się w żaden sposób jakoś tak nie mieści, więc miejsce dla telefonu pozostaje tak naprawdę tu w miejscu na napoje. Tutaj mamy dwa uchwyty na kubki. Mamy też podłokietnik, który po prawej stronie już nie jest tak bardzo komfortowy, ale też jest w porządku. Oprócz tego możemy go tutaj, jak widać, regulować przód, tył. Tu mamy całkiem pojemny schowek, USB, wyjście 12 V, nawiasem mówiąc jedyne wyjście 12 V, jakie znalazłem, czyli podłączenie czegokolwiek z przodu kończy się tym, że tutaj przez całe wnętrze biegnie nam niestety kabel. W drzwiach mamy całkiem pojemne kieszenie z miejscem na większą butelkę wody. Mamy też oczywiście całkiem pojemny schowek tu przed pasażerem i w zasadzie jeśli chodzi o praktyczność, to warto by wspomnieć też o takim schowku na podsufitce, który mieści całkiem słusznej wielkości okulary. Także podsumowując, jest to
całkiem praktyczny samochód, o wszystkim tu w zasadzie pomyślano. Są pewne niedociągnięcia, ale tak naprawdę nie jest to krytyczne. Najbardziej by mi tak naprawdę w tym miejscu, w tym samochodzie we wnętrzu brakowało po prostu trochę bardziej zdecydowanego, wyrazistego charakteru. Zacznę może od tego, że Nissan Pulsar nie jest samochodem szybkim, nie jest też samochodem jakimś szczególnie sportowo zestrojonym, bo ma powyżej 11 sekund do setki, w zakrętach zachowuje się całkiem nieźle, aż do pewnych prędkości i pewnych manewrów, kiedy nagle czujemy, że mamy nadsterowność i samochód chętnie odpływa gdzieś na zewnątrz. Nie jest to też samochód, który wygląda jakoś bardzo agresywnie i nie jest to samochód, który daje jakieś mega wrażenie z jazdy. To jest bardziej ktoś, kto wspiera, ktoś, kto pomaga, niż ktoś, kto jest gwiazdą, która chce być zawsze na pierwszym planie. I właśnie ja kiedy wsiadłem do tego samochodu, to ja się zbyt wiele po nim nie spodziewałem. Widziałem, że to jest 110 koni, widziałem, że to jest diesel, znany, lubiany, oszczędny, zresztą sprawdzony. I wsiadłem do niego, przyjechałem się i stwierdziłem, tak, dobrze, że się niewiele spodziewałem, bo rzeczywiście tutaj od wrażeń z jazdy jakichś wielkich nie ma. Ale jako całokształt ten samochód jest właśnie nie gwiazdą pierwszoplanową, tylko czymś w tle, co pomaga nam komfortowo, bezpiecznie, z wystarczającą przestrzenią tu i w każdym wymiarze przejechać z punktu A do punktu B, przy czym dba o bezpieczeństwo, dba o portfel, bo niewiele pali i dba pewnie o 1000 innych rzeczy, które mógłbym teraz powymyślać, ale nie będę przedłużał. W każdym razie ten samochód to jest naprawdę jak rzadko kiedy takie dobre tło do każdej podróży. Tło, o którym szybko zapomnimy, ale tło, które sprawi, że ta podróż będzie przyjemna, może niezbyt szybka, ale na pewno oszczędna i komfortowa, bo ten samochód naprawdę całkiem nieźle radzi sobie na nierównych drogach, których tu w Krakowie akurat jest pełno. Układ kierowniczy jest w zupełności wystarczający, aby powiedzieć, że to nie jest jakiś kapeć na drodze i nie wiadomo w ogóle, gdzie to jedzie. Wszystko, co powinienem czuć, czuję. Nawet na niskich obrotach tutaj mogę gdzieś tam wbić 4, powiedzmy przy niecałych 60, dodać mocno gazu i to się zaczyna zbierać. Skrzynia biegów 6-biegowa w zupełności wystarcza. W trasie bez problemu schodzimy poniżej 4, ale już w gwarantowany sposób schodzimy poniżej 5. Jak mówię, to nie jest gwiazda, to nie jest samochód, który będę długo pamiętał, ale ten czas spędzony z tym samochodem jest czasem, w którym martwiłem się o inne rzeczy. Bo kwestie przewiezienia żony, dzieci, bagaży, garniturów, butów, statywów, aparatów, wszystkiego z punktu A do punktu B mam załatwioną. Najtańszy Pulsar kosztuje 64 000 zł i jest to podstawowa jednostka benzynowa z manualną 6-biegową skrzynią biegów. Jeśli chcemy dopłacić za automat, to samochód będzie kosztował już 72 000 zł. 74 kosztuje najtańsza wersja z silnikiem diesla, a topowa wersja z wyposażeniem Tecna i najmocniejszym 190-konnym silnikiem benzynowym kosztuje 99 000 zł. Opcjonalnie możemy dokupić lakier Metallic za 2400 zł, przedłużoną gwarancję do 150 000 km lub do 5 lat za 2700 zł, skórzane fotele za 4000 zł. I teraz konkurencję. Mam tu na karteczce wypisanych z 10 samochodów, ale może skupię się na 3 najciekawszych moim zdaniem, czyli Volkswagen Golf, oczywiście Ford Focus i Peugeot 308. I tak, wszystkie te 3 samochody są w podstawowej wersji tańsze od Nissana Pulsara, co dziwi, jeśli chodzi o ustalenie najniższej ceny właśnie Pulsara, bo jeśli ktoś wchodzi na rynek po dłuższej nieobecności, bo już zapomnieliśmy, jak wygląda Almera przecież, to musi przekonać do siebie nie tylko parametrami, nie wiem, wymiarami w środku i tak dalej, ale też puścić do klienta oko i dać dobrą cenę. Ale popatrzcie, jak to wygląda, kiedy kupimy najwyższą wersję wyposażenia z silnikiem diesla. I tu tak, przypomnę, 93 000 zł kosztuje Nissan Pulsar w wersji Tecna, a Volkswagen Golf w wersji Highline ze 150-konnym silnikiem 2.0 TDI kosztuje 11 000 zł drożej, czyli około 104 000 zł. Ford Focus również ze 150-konnym silnikiem 2.0 TDCi kosztuje 102 000, więc 9 000 zł drożej.
No i wreszcie Peugeot 308 z identycznej mocy silnikiem, czyli 115-konnym silnikiem 1.6 eHDI kosztuje 90 300 zł, a więc o prawie 3000 zł taniej niż właśnie Nissan Pulsar. Także wygląda na to, że strategią Nissana nie jest zachęcić klientów do siebie właśnie ceną, bo cena jest raz niższa, raz wyższa, ale generalnie nie odbiegająca od średniej. Na papierze Nissan Pulsar wygląda na ciekawą alternatywę. Kosztuje 64 000 zł, co jest nieco więcej niż najbliższa konkurencja, ale oferuje przy tym najmocniejszy silnik. Jeśli weźmiemy cenę w okolicach 100 000 zł z silnikiem diesla, to wtedy jego cena jest nawet bardziej atrakcyjna niż konkurencji, ale wtedy wychodzą jego wady w postaci braku wersji silnikowych, czyli zaledwie 110 koni kontra 150, jakie oferuje najbliższa konkurencja, ale też lista wyposażenia dodatkowego nie jest zbyt długa i obszerna i to jest moim zdaniem jedna z takich pięt achillesowych tego samochodu. Tyle na papierze. A jak jest na żywo? Powiem tak, kiedy za kilka dni będę oddawał ten samochód po teście, to raczej nie będzie mi się kręciła łezka w oku, bo ten samochód nie wzbudza jakichś większych emocji. Ale szczerze powiedziawszy, w tym segmencie to nie jest krytyczne. Zresztą król segmentu, czyli Volkswagen Golf, również tych emocji przecież wiele nie wzbudza, a świetnie się sprzedaje. To dlatego, że klient w tym segmencie oczekuje poprawnej kombinacji najciekawszych cech, czyli odpowiedniej ceny, odpowiedniej mocy, komfortu podróżowania, przestrzeni w środku i wyposażenia. I szczerze powiedziawszy, jak wymienię te wszystkie pożądane przez klientów cechy, to wydaje mi się, że Nissan Pulsar spełnia prawie wszystkie wymagania. No bo być może pomijając szybszy silnik w wersji wysokoprężnej. A tak poza tym daje dużo przestrzeni, nieźle się prowadzi, ma też porządne wyposażenie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i elektronikę. Jest odpowiednio wyceniony i wydaje mi się, że ma też niezłe korzenie i niezły rodowód. Jednym słowem, cechy, których dokładnie oczekuje przeciętny Kowalski, kupując właśnie samochód w segmencie kompaktowym. Podsumowując, wydaje mi się, że jeśli za rok spojrzę na ranking sprzedaży samochodów kompaktowych, a właściwie samochodów sprzedających się najpopularniejszych w Polsce, to wydaje mi się, że Nissan Pulsar ma szansę na dobrą lokatę.